Witajcie. Czas wiosenny, czas wielkanocny, a właściwie czas przedwielkanocny to czas malowania jajek. Dla mnie jest to czas pisanek. Ludzie, widząc moje pisanki, często mnie pytają, jak ty to robisz. Dlatego dzisiaj zdradzę wam kilka sekretów malowania pisanek. Zapraszam. Co nam będzie potrzebne? Potrzebna nam będzie zwykła szpileczka z płaskim metalowym łebkiem. Szpileczkę wbijamy dość mocno w kredkę, ołówek albo jakiś patyk. Wbijamy to tak dość solidnie, żeby nam szpileczka nie sprężynowała, nie wyginała się i broń Boże nie wypadła. Potrzebne nam również będą jajka. Możemy wykorzystać całe jajka, wtedy najlepiej je ugotujmy i zostawmy lekko ciepłe. Ale możemy również malować na wydmuszkach. Jeżeli będziemy malować na wydmuszkach, warto je uprzednio pokolorować. Ja pomalowałam swoje farbami akrylowymi. Jeżeli będziecie wybierać jajka albo wydmuszki do robienia pisanek, wybierzcie te z najgładszą skorupką. Porowata skorupka utrudni nam nakładanie wosku, utrudnia również barwienie. Oprócz tego potrzebne będzie jakieś naczynko, w którym rozpuścimy wosk. Musi być to naczynko metalowe, dlatego ja wykorzystuję tutaj pokrywki od różnych puszek. Oczywiście potrzebny będzie wosk. Ja w swoich pracach wykorzystuję pszczeli wosk. Można kupić go w gotowych takich kawałeczkach, można wykorzystać również świece z wosku. Nie nadaje się do tego ani stearyna, ani parafina, która jest zbyt miękka, nie zastyga i maże się pod palcami. Wosk rozgrzewamy w naszym metalowym pudełeczku. Aby nastąpiło to szybciej, warto rozdrobnić go. Umożliwi to nam również dołożenie kawałeczka wosku, jeżeli będziemy mieli go za mało. Ja pracuję z maszynką elektryczną, na niej rozgrzewam wosk. Jest to o tyle wygodne, że można ustawić stałą temperaturę i wosk ani za mocno, ani za słabo się nie rozgrzewa. Ale można również wosk rozgrzać nad gazem albo nad zapaloną świeczką. Zadbać wtedy tylko trzeba o to, by temperatura rozgrzanego wosku była w miarę stała. Kiedy rozgrzejemy wosk po raz pierwszy, da nam on bardzo jasny kolor. Żeby uzyskać brązowy kolor wosku, tak jak na tym różowym jajku, musimy wosk rozgrzewać kilkakrotnie. Ta druga puszka, jak widać, była już rozgrzewana kilka albo nawet kilkanaście razy. Przy malowaniu pisanek ważne jest, żeby ręce leżały stabilnie. Zadbajcie o to, żeby ręka, która trzyma pisankę, leżała wygodnie na stole. Druga ręka, dobrze, żeby poza nadgarstkiem również była oparta o kant stołu. Reszta musi być swobodna, żeby dobrze manewrować kredką i szpileczką. Co się dzieje? Wosk nie chce trzymać się jajka. Wosk nie chce trzymać się jajka, jest zbyt zimny. Musimy go jeszcze podgrzać. Ratunku! Moje kreski są chude i brzydkie. Dlaczego? Sprawdź, czy twoja szpileczka nie jest za słabo rozgrzana. Przed pierwszą kreską przytrzymaj ją trochę dłużej w puszce z woskiem, a kreseczka będzie już ładna. Tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda ta jasna kreska stawiana woskiem, który jest po raz pierwszy rozgrzewany, i ciemna woskiem, który był już kilkanaście razy grzany na maszynce. Jest różnica. Mamy szpileczkę, mamy jajko, mamy ciepły wosk, wiemy, jak uzyskać ładne kreski. Zaczynamy malowanie. Pokażę wam kilka prostych wzorków, które można wykorzystać na pisankach. Można z nich skomponować niesamowite małe arcydzieła. Pierwsze. Rysujemy zwykłą, prostą kreskę, a właściwie kreska za kreską. Przy stawianiu szpileczki na jajku przytrzymajmy chwileczkę ją w miejscu. Uzyskamy wtedy taki ładny przecinek. Zwykła kreska jest już wzorem, prawda? Ale my ten wzór rozbudujemy. Stawiamy kreseczki w drugim kierunku. Widzicie, jakie to proste?
Mamy 2 kreski, cały wzorek. Dlaczego nie dostawić 3? Spróbujmy. Wstaje nam fajny wzorek. Możemy go wykorzystać wzdłuż jajka, w poprzek, na skos. Jak Wam wyobraźnia podpowiada. Następny wzorek, który chciałabym Wam pokazać, to jest taki kwiatek, gwiazdka. Zaczynamy od kropki. Potem, żeby ułatwić sobie zadanie, proponuję koło wokół jak gdyby kropki podzielić na 4 części. Tak jak widzicie, 1, 2, 3, 4. Teraz podzielmy to jeszcze na pół, czyli będziemy mieć 8 części. 1, 2, 3 i 4. Spróbujmy teraz uzupełnić te kawałeczki następnymi kreskami. 1, 2, 3. Jak widzicie, w każdym kawałku mieszczą się 3 nowe kreseczki. Nie wyjdzie nam może zbyt równy okrąg, ale jest to doskonała metoda na narysowanie takiego kwiatka dla początkujących. Potem będziecie to robić już bez kresek pomocniczych. 1, 2, 3. Róbcie to spokojnie, pewną ręką. Mamy kwiatek albo gwiazdkę, jak kto woli. Możemy go ozdobić. Wykorzystajmy do tego kropki. 1, 2, 3. 1, 2 i 1. Takie coś. A teraz kreski. 1, 2 i znów kropki. 2, 3. Dostawmy jeszcze kropeczkę nad kreskami. I tak dookoła. Kropki, kreski. Nic trudnego. I mamy elegancką gwiazdkę. Czy ktoś powie, że to malował początkujący? Następny element do wykorzystania na jajku. Kwiatek. Malujemy kwiatek. Wykorzystamy do tego kreski troszeczkę zakręcone. Z 2 kresek powstaje nam płatek. I znów wykorzystajmy na początek symetrię, czyli 2 płatki naprzeciwko siebie i 2 płatki naprzeciwko siebie. Powstały nam luki. W tych lukach malujemy następne płatki. Aj, dodajmy jeszcze kreski. Pomiędzy. 1, 2, 3, 4. I ostatnia 8. Prawda, że elegancki kwiatek? A jaki prosty? Czasem zostaje na jajku wolne miejsce, chciałoby się coś namalować. Wykorzystajmy taki mały wzorek, ja to mówię lilijki, kojarzy mi się z harcerską lilijką. Kropka, kreska prosta, zakręcona w jedną stronę, zakręcona w drugą stronę, no jeszcze taki ozdobnik, ciach w jedną stronę, ciach w drugą stronę. Nie bójmy się operować jajkiem. Przekręcajmy jajko tak, jak nam pasuje. Będzie nam wtedy wygodniej. Możemy też namalować serduszko. To wdzięczny motyw. Wystarczą 2 zawinięte kreseczki, jedna i druga. I mamy serduszka.
ktoś powie, że to wszystko trudne. Dlatego spróbujcie namalować coś, co namaluje nawet 3-latek. Najprostszy wzór, gwiazdka, tylko malowana od środka. Wykorzystajcie też symetrię, czyli kreski naprzeciwko siebie. No i co? Ładna? A jaka prosta? Wiosna to czas, kiedy mamy bazię. Narysujmy na pisance bazię. Najpierw, tak jak rysowaliśmy pierwszy wzór, kreseczki, jedna za drugą. To będzie gałązka. No i na gałązce siedzą kotki, czyli zawinięte troszeczkę kreski. Mamy gałązkę bazi. Możemy zrobić takich bazi na naszej pisance cały pęk. Były kwiatki, były bazie, może jakaś palma albo liść, jak kto woli. Ustawiamy kreski obok siebie i każdą troszkę poniżej. W jedną stronę, a potem z drugiej strony. Stawiamy na ich tyle, ile potrzebujemy, jak duży będzie nasz liść albo nasza palemka. W środku możemy dać też gałązkę i wykończyć wszystko do jednego punktu zejścia. Mamy gałązkę. Może być ich wiele, może być cały pęk. Powiedzcie sami, czy to nie jest proste? Czy pokazane wzorki nie są łatwe? Spróbujcie namalować swoją pisankę, wykorzystując proponowane wzorki. Nie zniechęcajcie się, jeżeli Wam nie wyjdzie od razu. Ja maluję pisanki już ponad 40 lat. Praktyka czyni mistrza. Do dzieła!